Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe. Witajcie 1 maja. Maj to taki czas, kiedy zaczynamy wysyłać do Was róże w doniczkach 2-litrowych, ale to też taki czas, gdzie niektórzy z Was sadzą jeszcze róże z gołym korzeniem albo dopiero co posadzili. I w dzisiejszym odcinku powiem Wam, co zrobić, żeby mieć 100% przyjęcia zarówno róż w doniczkach, jak i tych z gołym korzeniem, które posadziliście w ubiegłym tygodniu albo teraz będziecie sadzić. Zaczynamy. Chcę ten film nagrać jeszcze z jednego powodu, ponieważ w tym roku mamy trochę inną, nową filozofię wysyłania doniczki 2-litrowej. Do tej pory wyglądało to mniej więcej tak jak tu, czyli rośliny były w różnej fazie wzrostu, niektóre wyższe, niektóre niższe, z pąkami kwiatowymi, a czasem takie, które przekwitły. Od tego roku będziemy robić w ten sposób, że będziemy do Was wysyłać rośliny zawsze przycięte. Co 4 tygodnie one będą przycinane. Co to daje? Daje to, że rośliny się będą bardzo fajnie zagęszczać. Już tutaj widać, jak pięknie zaczynają nabrzmiewać nowe pąki i tutaj będą nowe rozgałęzienia, tak? Dzięki temu też taka roślina, która do Was dotrze, ona po około 4-5 tygodniach zakwitnie. Czyli zawsze dostajecie rośliny, które będą za około miesiąc od posadzenia kwitły u Was w ogrodzie. I o to nam chodzi, żeby były lepiej zagęszczone, żeby były bardziej gęste i żeby były tuż przed kwitnieniem, zawsze przed kwitnieniem. Takie rośliny będą do Was przychodzić. Ale wiąże się to też z tym, że w momencie, kiedy będziecie je rozpakowywać, one będą po prostu niższe. Za mną szpaler róż, który sadziłem w ubiegłym roku, róż pnących, i w ubiegłym tygodniu posadziłem tutaj jeszcze kolejne odmiany i sadziłem te róże jako róże z gołym korzeniem. Ale brakło mi jednej odmiany, odmiana New Dawn, i mam tu jedną różę w doniczce, którą posadzę właśnie dzisiaj i zrobię to, co Wy będziecie robić w najbliższym czasie, kiedy otrzymacie od nas takie rośliny. Pierwszą i najważniejszą rzeczą po otrzymaniu takiej rośliny jest zanurzyć ją w wodzie po to, żeby system korzeniowy, żeby bryła korzeniowa bardzo dobrze nasiąkła wodą. Taka pogoda jak teraz, kiedy jest ciepło, wietrznie, sucho, utrudnia ukorzenianie się roślin, zarówno takich z gołym korzeniem, jak i takich roślin doniczkowych, więc musimy taką roślinę wstawić przynajmniej na godzinę lub na kilka godzin do pojemnika z wodą. Ja dzisiaj zrobię to inaczej niż przeważnie. Nie będę używał wiadra budowlanego, jak to mam w zwyczaju, ale prawie jak instagramowe influencerki zanurzę je w takie ładne wiadereczko i poczekam godzinę, aż ta bryła korzeniowa nasiąknie wodą. Zobaczcie, że jak ją włożyłem, to ona cały czas unosi się prawie jak spławik w wodzie. To oznacza, że to podłoże ma jeszcze w sobie trochę powietrza. Wtedy, kiedy ta roślina napije się w 100% wody, ta doniczka albo całkiem osiądzie na dnie, albo prawie osiądzie na dnie, nie będzie nam tak pływać po wodzie. To będzie znak, że bryła korzeniowa jest dobrze nawodniona. Kiedy doniczka już nasiąkła wodą, możemy ją wyjąć. Teraz jest dużo cięższa niż była, zanim ją wkładaliśmy. Czuć tą różnicę w wadze. Musimy wyjąć całą bryłę z doniczki. Tak, mamy bryłę wyjętą z doniczki. Widać, że ona jeszcze ocieka. Przystępujemy do sadzenia. Ja już tutaj dołek mam przygotowany. Ten dołek jest bardzo głęboki. Jak zrobiłem ten dołek taki głęboki? Dlatego, że miałem tutaj problem ze wzrostem tych róż sadzonych w ubiegłym roku. Dlatego, że w pewnym momencie na pewnej głębokości mam taką nieprzepuszczalną
warstwę zbitego iłu. Musiałem się przez to przekopać i teraz po prostu nasypię sobie ziemi, tak żeby mieć odpowiednią wysokość miałkiej ziemi, żeby mieć odpowiednią wysokość potem dno dołka. Zawsze pamiętajcie, spulchnijcie sobie po to, żeby te korzenie bardzo łatwo wrastały w to podłoże. Mogę sobie wstępnie przyłożyć tą roślinkę. Widzę, że dalej jeszcze jest za głęboko. Tym bambusem wyznaczam sobie poziom podłoża i widzę, że ta roślina jeszcze jest za głęboko. Jeszcze sobie dosypię teraz powinno być już ok, aczkolwiek dlatego, że wykopałem głęboki dołek, to wiem, że po porządnym podlaniu ta ziemia mi osiądzie, więc jeszcze sobie dosypię trochę ziemi. Ok, teraz jest w porządku. Miejsce okulizacji mam mniej więcej na wysokości bambusa. Potem jak ta ziemia siądzie, to będzie mniej więcej 2 cm poniżej poziomu gruntu, tak? Teraz tak, do sadzenia róż z gołym korzeniem nie polecamy Wam używać nawozu. Dlaczego? Dlatego, że róże sadzone z gołym korzeniem dużo lepiej się przyjmują, jeżeli podłoże jest ubogie w składniki pokarmowe. Te korzenie lepiej się rozwijają, nie są przypalane przez nawozy. Natomiast w przypadku takich róż też nie stosujcie nawozów, dlatego że tutaj już jest nawóz, o widzicie, nawóz długodziałający typu osmokote i on będzie działał na tą roślinę przez cały ten sezon, więc nie potrzeba nic robić. Tutaj też widzicie, że ta roślinka została przycięta i już widać, że tutaj wyrastają nowe z kątów liści nowe pędy, tak? I te pędy wytworzą pędy kwiatowe i ta roślina zakwitnie za około 5 tygodni. Obok mamy roślinę sadzoną z gołym korzeniem i będziemy porównywać, zobaczymy jak te rośliny kiedy zakwitną, jaka będzie różnica w terminie kwitnienia i potem jak one będą rosły. Więc nie dajemy nawozu i teraz obsypujemy tą roślinę w miarę miałką ziemią z każdej ze stron. Jak w przypadku sadzenia róż z gołym korzeniem bardzo, ale to bardzo istotne jest dobre ubicie tej ziemi wokół rośliny. Tutaj też to jest istotne, ale mam wrażenie, że trochę mniej. Nie musimy aż tak strasznie o to dbać, bo ta bryła korzeniowa wyciągnięta z doniczki łatwiej się dopasowywuje do tej ziemi, którą wsypujemy. Natomiast gdy mamy goły korzeń, to te przestrzenie trudniej jest ziemi wypełnić. Ok. Mamy posadzoną tą roślinkę. I teraz zobaczcie, to co było istotne przy sadzeniu róż z gołym korzeniem, jest również istotne przy sadzeniu róż z doniczek, czyli bardzo, ale to bardzo obfite podlanie tej rośliny. Tutaj mam 8 litrów wody i całe te 8 litrów wody wlewam, żeby ta ziemia, którą wsypałem, nasiąknęła wodą, bo to, że roślina była z doniczki, nie oznacza, że ona jest odporna na suszę. Ona się będzie zachowywać przez najbliższy tydzień, 10 dni, tak jakby rosła w doniczce, czyli jeśli ta bryła będzie przesychać, to roślina nam może więdnąć i mieć problemy z przyjmowaniem. Gdybyśmy nie nasączyli tej bryły korzeniowej razem z doniczką w wiaderku wcześniej, to mogłoby się zdarzyć i ona by była po prostu przeschnięta,
to mogłoby się zdarzyć tak, że nawet my podlewając teraz to bardzo obficie, też nie nasączymy tej bryły odpowiednio. To podłoże torfowe, jak przeschnie, ono może mieć problem z przyjmowaniem wody, nawet jak będziemy tak podlewać. Dlatego tak istotne jest wcześniej dobre nasączenie tej bryły korzeniowej, która składa się głównie z podłoża torfowego. I dzięki temu, że ona jest nasiąknięta, bardzo dobrze będzie przyjmować tą wodę, którą będziemy podawać teraz przy podlewaniu, a potem, która będzie padać z deszczem. Jeszcze jedna rzecz, to, że ta roślina jest przycięta, tak? Że ona nie jest taka, tylko jest taka, to jest jeszcze jedna zaleta tego wszystkiego. To powoduje, że ta roślina teraz po posadzeniu, te pierwsze 10 dni ma mniejsze problemy z deficytem wody. Ona mniej wody przez liście wytranspiruje, nawet podczas wietrznej, suchej pogody. Wobec tego ten deficyt wody jest mniejszy i łatwiej się przyjmuje. Czyli mamy dwie zalety. Po pierwsze, mamy dużo łatwiejsze przyjmowanie się niż roślin nieprzyciętych i po drugie, mamy roślinę, która zakwitnie nam zawsze za około miesiąc, 5 tygodni. Czyli ten New Down będzie nam kwitł za 5 tygodni. Zobaczymy, za ile zakwitnie nam ten New Down, który w zeszłym tygodniu posadziłem z gołego korzenia. Tutaj mam właśnie taką roślinę z gołego korzenia i chcę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz na ten temat. Dostaję od Was zdjęcia z zapytaniem, dlaczego takie roślinki sadzone w drugiej połowie kwietnia czy pod koniec kwietnia nie mają jeszcze liści. Zobaczcie, tutaj mamy taką roślinę. Dopiero pąki tutaj delikatnie zaczynają nam nabrzmiewać. Widzicie? Tutaj w kąciku, tu, tak? I to oznacza w zasadzie, że roślina już złapała kontakt z tą wilgotną glebą, że ona już jest na etapie przyjmowania się. Ale może być taka sytuacja, że te pąki jeszcze nie będą nabrzmiewać. I bardzo ważne jest to, żebyście te róże właśnie tak nisko przycięli. Jeżeli sadzicie roślinę w drugiej połowie kwietnia, to ona musi być tak przycięta nisko. Nie możecie zostawać takich pędów, bo one po prostu łatwiej wysychają. Roślina ma deficyt wody, gorzej się przyjmuje, więc musicie ją tak nisko przyciąć. Jeśli pogoda by była bardzo niesprzyjająca, czyli bardzo ciepło, bardzo sucho, tak jak teraz, to nawet wskazane jest, zobaczcie, zrobić coś takiego. Obsypać tą roślinę takim kopczykiem z ziemi na około 2 tygodnie. W połowie maja można to spokojnie, delikatnie rozgarnąć i wtedy ta roślina zdecydowanie, ale to zdecydowanie łatwiej się przyjmie. Na zakończenie pamiętajcie, nieważne czy posadziliście róże z gołym korzeniem w drugiej połowie kwietnia, czy sadzicie teraz w maju róże w doniczkach 2-litrowych, dla nich zawsze najważniejsze jest to, żeby miały dostęp wilgotnej gleby, żeby miały odpowiednio mokre podłoże i wtedy się zdecydowanie łatwiej przyjmują. I jednym i drugim nie dajecie nawozu. To jest druga rzecz. Róże z gołym korzeniem muszą być przycięte, sadząc je w drugiej połowie kwietnia, bo wtedy nie ma problemów z przyjmowaniem się. A za, myślę, 1,5 miesiąca wiele z tych róż będzie już podobne do tych. Będziemy to obserwować. Na kolejnych filmach będę Wam pokazywał, jak przyjęła się ta New Dawn, którą sadziłem teraz, jak przyjęła się ta, którą sadziłem z gołym korzeniem i jak inne rośliny, które sadziłem w ubiegłym tygodniu, ruszają, jak się rozwijają, jaka będzie różnica między tymi, które były sadzone w ubiegłym roku. Na dzisiaj to tyle i do zobaczenia w kolejnych filmach.